Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne pączki, oponki drożdżowe, które smakować będą na pewno każdej rodzinie o każdej porze roku. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Do miski wlewam pół szklanki letniego mleka. Do mleka dodam 4 łyżki cukru. Następnie wkruszę 25 g świeżych drożdży. Całość lekko wymieszam. Następnie przykryję czystą ściereczką i odstawię na 15 minut w ciepłe miejsce na bok. Kiedy drożdże zaczną już pracować, zaczną na nich pojawiać się pęcherzyki powietrza, dodam do nich 2 całe jajka oraz 2 żółtka. Następnie dodaję szczyptę soli. Ja ciasto na pączki mieszać będę za pomocą robota. Miskę ustawiam na bazie robota planetarnego i całość mieszać będę za pomocą końcówki w kształcie haka. Pączki jak najbardziej możecie wyrobić również ręcznie, jeśli planetarnego robota nie macie. Ja w tej chwili to, co jest w misce, wymieszam przez jakieś 2 minutki. I do mojej mieszanki dodaję 3 szklanki mąki pszennej. W tym wypadku odmierzałam mąkę oraz mleko szklanką pojemności 200 ml. I zaczynam wyrabiać ciasto. Kiedy składniki zaczną się już łączyć ze sobą, do ciasta dodaję 2 łyżki masła. Następnie ciasto wyrabiam za pomocą robota przez następne 10 minut. I jak widzicie, moje ciasto jest pięknie wyrobione, elastyczne i gładkie. Ja je zbiję teraz w kulę, umieszczę z powrotem w misce. Ponownie przykryję ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, tak mniej więcej na godzinę lub do momentu, aż ciasto podwoi swoją objętość. I tak oto po godzinie wygląda moje ciasto. Pięknie wyrosło. Ok, ciasto wykładam na stolnicę. Odrobinę zagniotę. I rozwałkowuję na placek o grubości centymetra. Następnie za pomocą foremki wycinać będę moje pączki. Moja foremka ma średnicę 8,5 cm. Jak najbardziej możecie użyć takiej, jaka Wam najbardziej pasuje wielkością. Wszystko zależy od tego, jak duże chcecie, żeby Wasze pączki były. Zbieram skrawki ciasta, oczywiście ponownie będę je używać. Ja dzisiaj robię swoje pączki jako pączki z dziurką. Do zrobienia dziurek używam małego kieliszka, on ma średnicę 4 cm i wycinam w każdym pączku dziurkę. Te małe skrawki ciasta możecie ponownie rozwałkować lub zrobić z nich małe pączusie.
Ja tutaj wcześniej wycięłam sobie kwadraciki z papieru do pieczenia i na nich układam wycięte krążki. W ten sposób łatwiej będzie przekładać moje pączki na tłuszcz. Jest to bardziej bezpieczna metoda. Następnie przekładam tak przygotowane pączki na tacę. Tacę przykryję ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na godzinkę, aby moje pączki wyrosły. Postępuję w ten sam sposób z resztą ciasta do jego wykończenia. I tak oto, kochani, po godzince wyglądają pączki. Pięknie wyrosły. Teraz będę je smażyć. Olej rozgrzewam do temperatury 170 stopni Celsjusza i na rozgrzany olej delikatnie wykładam pączki wraz z papierem. Pączki smażę na bardzo małym grzaniu, utrzymując temperaturę 170 stopni Celsjusza. Pączki smażę po obu stronach do momentu, aż pięknie wyrosną i będą o złotym kolorze. Kiedy papier zacznie odchodzić od pączków, możecie go delikatnie wyjąć szczypcami. I pączki smażyć już bez papieru. Pączki delikatnie przewracam na drugą stronę. Jak widzicie, podczas smażenia tworzy nam się piękna biała obwódka. Usmażone pączki wykładam na tacę wyłożoną ręcznikiem papierowym i studzę. I w ten sam sposób smażę następną porcję pączków. Pączki możecie obtoczyć tylko w cukrze i będzie to najprostszy sposób, żeby dodać im smaku oraz uroku. Pączki możecie również przyozdobić rozpuszczoną czekoladą lub ganaszem. Ja tutaj w kąpieli wodnej rozpuszczam czekoladę, do której tak na oko dodaję śmietanki kremówki 30%. I całość podgrzewam do rozpuszczenia. Rozpuszczając czekoladę ze śmietanką, cały czas mieszam. Kiedy czekolada już się rozpuści, ściągam miskę z kąpieli wodnej i ganasz przestudzę. W ten sam sposób podstąpię z białą czekoladą. I przygotowane w ten sposób ganaszem ozdabiam moje pączki. Tak ozdobionego pączka możecie jeszcze dodatkowo ozdobić posypką. Ja mam tutaj posypkę z czekolady oraz toffee. Jak najbardziej ozdobić pączki możecie według własnej wyobraźni i pomysłu. I w ten oto sposób, kochani, prezentują się moje pączki. Tak jak wspomniałam, możecie po prostu je tylko posypać cukrem lub cukrem pudrem. A jeżeli chcecie dać upust waszej wyobraźni,
Możecie przyozdobić je na różne sposoby. Ja tutaj przyozdobiłam swojego pączka ganaczem z białej czekolady. Posypałam suszonymi malinami i ozdobiłam małymi różyczkami z różanej herbaty. Druga propozycja to ganasz czekoladowy posypany posypką z czekolady i toffee. Następna ganasz z białej czekolady z posypką kolorową. I na końcu ganasz z czekolady ciemnej posypany posypką z rozkruszonych cukierków. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba i chętnie z niego skorzystacie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!